Inspirello i przyjaciele, czyli kanał pozytywnie zakręcony. Dziś na tapecie, zgodnie z Waszym życzeniem, foremki teksturowe. Produkuje je włoska firma Stamperia i od niedawna mamy naprawdę duży wybór wzorów. Są wykonane z bardzo elastycznego i nieprzewierającego plastiku. Nie jestem chemikiem, ale wydaje mi się, że jest tu jakaś zawartość czegoś, co przypomina silikon. Ich charakterystyczną cechą jest to, że wzory są bardzo płytkie. Ten sam plastik i producent, ale to już nie jest foremka teksturowa, ponieważ wzory możemy z niej swobodnie oddzielnie wyciągać. Nawiązując do tematu, to są foremki plastikowe, a to silikonowe. To tak na marginesie, jeżeli ktoś by nie wiedział. Do odbijania foremek najlepiej użyć past bądź mas. Wybór jest duży, a ja zaprezentuję kilka popularnych opcji. To są pasty od Daily Art. Ich naprawdę mocną stroną jest to, że możemy je dostać w wielu ciekawych kolorach. Z jakiego powodu taki wybór kolorów jest fajnym pomysłem, opowiem za chwilę. Ja foremkę wypełniam w dwóch etapach. W pierwszym etapie wypełniam bardzo dokładnie wszystkie wklęsłe elementy mojej foremki, a w drugim etapie dorabiam w foremce tak zwane plecki, czyli nanoszę dodatkowo cieniutką warstwę pasty na cały mój wzór i zostawiam do suszenia. To jest lekka pasta do modelowania od Pentartu. Nakładam ją na foremkę dokładnie w ten sam sposób. Takie dzieło należy pozostawić do wyschnięcia. Niestety pasty schną długo, naprawdę długo, od 8 do 16 godzin. Sucha pasta odchodzi naprawdę bez żadnego problemu. Natomiast jeżeli mamy poczucie, że coś odchodzi nie za bardzo, opornie, to zostawmy ją w spokoju jeszcze na kilka godzin. Poczekamy i zejdzie znakomicie. Świetnie do wypełniania past nadaje się także Heavy Body Gel. Do tego filmu użyłam jego błyszczącej wersji. A jeżeli mamy ochotę na efekty specjalne, to do Heavy Body Gelu możemy domieszać np. brokat. To jest brokat od Daily Art. Żeby wszystko było świetnie widać, użyłam tutaj jego ciemnego koloru. Myślę, że brokat biały, srebrny albo złoty będzie wyglądał lepiej, ale chciałam, żebyście wszystko dokładnie zobaczyli i pasta wymieszana z brokatem wygląda tak. Heavy Body Gel po wyschnięciu jest przeźroczysty, albo powiedzmy prawie przeźroczysty. Żeby było lepiej widać, pokażę Wam to na ciemnym tle. Gotowy odlew zazwyczaj ma niezbyt ładne brzegi i możemy je albo oberwać, albo odciąć, albo wtopić w tło w jakiś inny sposób, np. przy pomocy takiej samej pasty. A jeżeli macie nożyk precyzyjny, to myślę, że ten sposób jest najłatwiejszy i ja go najbardziej lubię. A teraz słowo, jak przykleić do powierzchni gotowy wzór. Preferuję Express Glue, a mocną stroną kolorowych past Daily Artu jest właśnie ich kolor. Jeżeli pastę potraktujemy jak farbę i pomalujemy nią powierzchnię, a następnie do tego przykleimy naszą gotową odlaną foremkę, to wszystko do siebie pasuje i wygląda świetnie. Ważna informacja, nie przyklejajcie nigdy wzorów do surowego drewna. Teoretycznie powinno trzymać, ale po co ryzykować? Najlepiej powierzchnię pomalować farbą akrylową, a jeżeli chcecie zostawić surowe drewno, to przeźroczystym lakierem akrylowym. Może komuś się trzymało, ale mnie kiedyś odpadło i myślę, że nie ma co ryzykować. A tak przyklejony odcisk z foremki trzyma się rewelacyjnie. A teraz masa super lekka. Uważam, że sprawdza się do tego typu foremek naprawdę rewelacyjnie. Ja to robię w ten sposób, że najpierw rozwałkowuję masę na dosyć cienki placuszek. Placek przenoszę na foremkę i wszystko jeszcze raz dokładnie wwałkowuję w foremkę. Jeżeli potrzebuję wyciąć jakiś specyficzny kształt, mogę to zrobić na tym etapie albo później, po zdjęciu z foremki. Odcisk przyklejam do butelki, którą wcześniej zabezpieczyłam primerem. Masa super lekka jest na tyle twarda, że bez problemu mogę ją docisnąć do butelki, nie niszcząc mojego wzoru. A teraz drugi pomysł na foremkę teksturową i masę super lekką. Szyjkę owinęłam masą, a następnie odciskam foremkę. I teraz korzystam z drugiej strony foremki, czyli ze wzorów wypukłych. Na mokro nie wygląda to ciekawie, ale poczekajcie, aż dodamy kolor. Czekamy 2-3 godziny, aż masa wyschnie i wtedy możemy to pomalować farbą akrylową.
A teraz przyda się pędzelek szczecinowy i farba biała. Ja używam farby Allegro. I teraz wystarczy pobielić butelkę, żeby zobaczyć, jak fajne są foremki teksturowe. Bardzo lubię korzystać z masy super lekkiej, ponieważ taki odcisk da się uformować na każdej powierzchni, na przykład na bombce czy na jajku. Tyle ode mnie, a Was zapraszam do eksperymentowania. Jak zwykle listę artykułów użytych w filmie zamieściłam pod spodem w jego opisie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.